Anna Katarzyna Emmerich żyła w latach 1774 do 1824. Urodziła się we wsi Flamsk w Westfalii, niedaleko Coesfeld. Jej rodzice byli ubogimi chłopami. Mieszkali w drewnianej chacie krytej słomą, bez okien i pieca, gdzie dym wypełniał wnętrze, a zwierzęta trzymano za przepierzeniem. W jednej izbie żyło 11 osób, śpiąc na ławach ze słomianymi poduszkami. Mimo biedy rodzina była głęboko pobożna. Anna wspominała, jak ojciec zabierał ją o świcie do pracy, ucząc wdzięczności za Boże dary. Niech cię słońce nie zastanie w łóżku, tu na rosie jeszcze nie ma grzechu. Pokazywał jej kościelny krzyż, mówiąc: tam jest Pan, który widzi naszą pracę. Gdy biły dzwony, ojciec zachęcał do duchowej łączności z liturgią, podkreślając cud wzrostu ziarna. W niedzielę tłumaczył dzieciom kazania. Matka Anny, cierpliwa i wytrwała, uczyła ją modlitwy. Panie, niech się stanie Twoja wola oraz daj mi cierpliwość, a potem doświadczaj. Te słowa Anna zapamiętała na zawsze. Gdy bawiła się z innymi dziećmi, matka mówiła: gdy dzieci bawią się pobożnie, są z nimi aniołowie i dzieciątko Jezus. Anna wierzyła w te słowa, a znak krzyża na czole, ustach i piersi traktowała jako klucze powierzone Jezusowi, by strzegł jej myśli, słów i serca. Jej ojciec, mimo zmęczenia, każdego wieczora modlił się z dziećmi za podróżnych i potrzebujących. Anna od najmłodszych lat doświadczała nadprzyrodzonych wizji. Widziała anioła stróża, Chrystusa jako dzieciątko lub dobrego pasterza, a Matkę Bożą jako promienną królową nieba. Święci nawiedzali ją, przyjmując wianki uplecione na ich święta. Nie dziwiła się tym objawieniom, wierząc, że Bóg jest bliżej ubogich niż możnych. Jako dziecko opowiadała biblijne historie z nieznanymi szczegółami. Pewnego razu ojciec, wzruszony jej opowieścią, zapytał: skąd to wszystko wiesz? Odpowiedziała: widzę to przed oczami. W wieku 5 lat miała wizję Boga, upadku aniołów i grzechu pierworodnego. Sądziła, że wszyscy widzą to samo, dopóki śmiech i niezrozumienie nie uciszyły jej. Nawet w szkole, gdy mówiła o zmartwychwstaniu, nauczyciel uznał to za niebezpieczne urojenia i zabronił takich opowieści. Pewnego dnia do wioski przybył wędrowiec, opowiadając zmyślone historie o Rzymie i Jerozolimie. Mała Anna, słuchając go, nagle przerwała, poprawiając go z zadziwiającą dokładnością, jakby na własne oczy widziała te miejsca. Rodzice surowo ją uciszyli, a dziewczynka, uznawszy to za niewłaściwe, postanowiła milczeć o swoich wizjach. Na pytania odpowiadała tylko: we wszystkim chwała Panu Bogu. Wierzyła, że Bóg daje podobne widzenia wszystkim pobożnym dzieciom, a skoro dorośli o nich nie mówią, to z pokory. Postanowiła ich naśladować. Gdy w wieku 7 lat poszła do szkoły, nauczyciel po 4 miesiącach odesłał ją, twierdząc, że już wie to, czego miał ją nauczyć. Anna nigdy nie czytała książek. Wiedziała, co zawierają. Nie ucząc się łaciny, rozumiała modlitwy. Sztuki szycia nauczył ją anioł stróż. Gdy miałam 6 lat, anioł pokazał mi, jak uszyć czepek dla przyszłego braciszka. Matka, widząc moją pracę, płakała w ukryciu. Wspominała. Rodzice, choć wzruszeni jej darami,
Traktowali ją jak pozostałe dzieci. Jej radość i dobroć rozjaśniały trudne życie rodzinne, a wszyscy, zarówno bliscy, jak i obcy, darzyli ją szczególną miłością. Anna głęboko przeżywała cudzą biedę i grzech. Wtedy gasł blask jej oczu, a na twarzy pojawiał się smutek. Każdy grzech budził w niej pragnienie pomocy grzesznikowi. Gdy matka karciła ją niesłusznie, znosiła to z łagodnością, że rodzice dziwili się, co z tego dziecka wyrośnie. Uważała się za najgorszą, dręczona wyrzutami sumienia. Gdy jako 5-latka zapragnęła cudzego jabłka, wyrzuty były tak silne, że złożyła ślub niejedzenia jabłek i dotrzymała go. Od dzieciństwa więcej modliła się za innych niż za siebie. Klęczała godzinami, prosząc za tych, których widziała w niebezpieczeństwie. Jej modlitwy często odwracały zagrożenia. Przyzwyczaiła się do nocnych czuwań, wymykała się na pole, modląc z rączkami wyciągniętymi w stronę kościoła. By nie zasnąć, kładła pod siebie kije i nosiła szorstki pas pokutny. Słysząc anioła, ze łzami prosiłam o przebaczenie za słabość, wspominała. Widziała cierpienia chorych, tonących, więźniów i wierzyła, że jej modlitwy mogą im pomóc. Szczególnie modliła się za zmarłych, którzy za życia nie troszczyli się dostatecznie o zbawienie. Anioł wspierał ją, a pragnienie pomocy sprawiało, że godziny modlitwy mijały szybko. Anna modliła się za dusze czyśćcowe, ofiarując im swoje cierpienia. W zamian prosiła, by budziły ją na mszę. Widziała je jako świetliste punkty, które towarzyszyły jej w drodze do kościoła, gdy śpiewała: O niebiosa, ześlijcie wasze rosy. Jej spowiednik wspominał: od dzieciństwa nie doświadczyła nawet cienia nieczystych myśli. To pogodne, łagodne dziecko promieniowało dobrocią, czując głęboką jedność wszystkich w Chrystusie. Mówiła: jak ból własnego palca, tak czułam cierpienie bliźniego. Gdy słyszała o czyimś nieszczęściu, natychmiast prosiła Boga, by przeniósł te cierpienia na nią. Pewnego razu, modląc się za chorą matkę, sama dostała silnego bólu zębów i opuchlizny, a matka wyzdrowiała. Widziałam, że każde cierpienie ma swoją cenę, mówiła. Prosiłam Boga, by pozwolił mi płacić za innych. Od dziecka umartwiała się, wierząc, że miłość do Chrystusa wymaga ofiary. Od najmłodszych lat Anna praktykowała surową ascezę, spuszczała oczy, by uniknąć ciekawości, ograniczała jedzenie, spała na deskach ułożonych w krzyż, nosząc szorstki pas pokutny. W głębokiej pokorze uważała się za najgorszą istotę na świecie. W dziecięcym kąciku urządziła ołtarzyk z obrazem Matki Bożej, gdzie składała wszystkie otrzymane dary, wierząc, że każde wyrzeczenie sprawia radość dzieciątku Jezus. Mimo wątłej budowy, z nadzwyczajną łatwością wykonywała najcięższe prace, zawsze z radością i modlitwą. Od wczesnego dzieciństwa doświadczała mistycznych wizji. Widziała Chrystusa niosącego krzyż i pomagała mu w duchu. Nauczała przyjaciółki, by w codziennych zajęciach dostrzegały wymiar niebiański. Często kontemplowała postać Jana Chrzciciela, czerpiąc inspirację z jego pustynnego życia. Pod koniec życia wspominała: każdy listek i kwiatek był dla mnie księgą, w której czytałam Bożą mądrość.
W samotności rozmawiała z przyrodą, śpiewała z ptakami chwałę Stwórcy. Gdy próbowała dzielić się tymi doświadczeniami, spotykała się z niezrozumieniem i wyśmiewaniem. Już jako dziecko, podczas ciężkiej choroby, ujrzała dzieciątko Jezus, wskazujące jej lecznicze zioła. Od tej pory zbierała rośliny, szczególnie rumianek, by pomagać chorym. Mimo młodego wieku ludzie przychodzili do niej po radę. Oczyszczała rany, przezwyciężając wstręt, znajdując proste i skuteczne lekarstwa. W klasztorze uleczyła staruszkę z gangreną. Po modlitwie otrzymała wizję leczniczego okładu z ziół, wina i poświęconej wody. W 1820 roku, modląc się za siostrzenicę z padaczką, wskazała zioło używane przez świętego Łukasza, co potwierdził stary zielnik. Anna od dzieciństwa rozpoznawała właściwości roślin, często widząc w wizjach świętego Łukasza. Instynktownie niszczyła trujące zioła używane w czarach. Wyjątkowo wrażliwa na sakrum, uciekała z miejsc zbrodni, a radowała się w pobliżu relikwii. Gdy wyczuwała przechodzącego kapłana z Najświętszym Sakramentem, biegła, by otrzymać błogosławieństwo. Od niemowlęctwa Anna posiadała niezwykły dar rozróżniania sakrum. Rozpoznawała wodę święconą, dźwięk kościelnych dzwonów, a relikwie promieniowały dla niej światłem. Widzę, jak ich blask łączy się z oceanem Bożego światła, mówiła. Dotykając relikwii, doświadczała wizji życia świętych, często odkrywając nieznane fakty. Dla Anny świat dzielił się na sferę światła, w nawiasie sakramenty, poświęcone przedmioty, i ciemności, w nawiasie grzech. Podczas mszy widziała jednocześnie liturgię w swoim kościele i na całym świecie, w tym także i w czasach apostolskich. Opisywała mistyczne obrazy. Nad ołtarzem ujrzałam ofiarę krzyżową, a aniołów uzupełniających niedbałości kapłanów. Z bólem obserwowała kapłanów skupionych tylko na zewnętrznej formie liturgii, podkreślając: jak wielka jest miłość Chrystusa, który nieustannie odnawia swoją ofiarę dla naszego zbawienia. Jej wizje ukazywały wieczność Bożych działań w ludzkim czasie. Błogosławieństwo spowiednika Emmerich odczuwała nawet we śnie. Brentano zapisał: gdy jej ojciec duchowy mówił: siostro Emmerich, trzeba wstać z posłuszeństwa, natychmiast budziła się z wizji. Pewnego razu ojciec Lambert wypowiedział te słowa po łacinie ledwo słyszalnie. W tej samej chwili Emmerich próbowała wstać. Wołają mnie, wyjaśniła. Łacińskie modlitwy rozumiała jak ojczysty język. Mówiła: nie słyszałam słów, lecz czułam sam przedmiot. Emmerich nosiła fragment Ewangelii świętego Jana, tłumacząc: w dzieciństwie początek tej Ewangelii umacniał mnie. W trudnych chwilach powtarzałam, a słowo stało się ciałem. Duchowni mówili, że to trudne, ale dla mnie to proste. Poświęcone ręce kapłanów wyczuwała nawet przez sen, wyciągając dłonie w ich kierunku. Nawet w piekle, mówiła, wyróżnią się poświęcone dłonie. Gdyby ludzie wiedzieli to, co ja, nie mówiliby, że święcenia to zwyczaj. To żywa woda płynąca od Zbawiciela. Od dzieciństwa uciekała od tego, co nie dotyczyło Boga. To, co nieprzydatne dla duszy, szkodzi, mówiła, a to, z czego rezygnujesz,
stokrotnie otrzymasz w łasce. Przycina się winorośl, by wydała plon. Bez tego byłyby tylko gałęzie. Brentano zauważył. Jej życie było jej zawczasu ukazywane we śnie, w symbolicznych, powiązanych obrazach. Gdy Anna Katarzyna pracowała w polu, usłyszała dzwon wzywający do modlitwy w klasztorze w Coesfeld. Ogarnęło ją tak silne pragnienie życia zakonnego, że zemdlała i zapadła w chorobę, jakby coś wysysało jej siły. Było to pragnienie doskonalszego życia. Pierwsza komunia w wieku 7 lat głęboko wpłynęła na jej duchowość. Wtedy oddała się Bogu całkowicie. W wieku 17 lat wyjechała do Coesfeld, by uczyć się szycia, lecz później wróciła do domu. Choć obawiała się, że wizje utrudnią pracę, anioł pomagał jej łączyć modlitwę z zajęciami. Szyła dla ubogich i położnic, często pracując nocami. Mimo starań, z powodu ubóstwa nie przyjęto jej do klasztoru. W wieku 20 lat, zaoszczędziwszy 20 talarów, chciała uczyć się gry na organach, by zwiększyć szanse na przyjęcie. Jednak rozdała pieniądze biednym, służąc rodzinie organisty. Od dzieciństwa widziała anioła stróża, który prowadził ją w drodze do Boga. Dzięki niemu zachowała prostotę, pogodę ducha i czystość intencji. Nie chcę mieć w sercu żadnej tajemnicy, mówiła. Im bardziej starała się być godna jego przewodnictwa, tym głębiej się z nim jednoczyła. Od dzieciństwa Anna Katarzyna pragnęła całkowicie oddać się Bogu i ofiarować za innych. Jej anioł stróż prowadził ją tam, gdzie pomoc była najpilniejsza, jak ogień niesiony wiatrem. Jej dusza podążała za jego wezwaniem do miejsc cierpienia. Anioł prowadzi mnie do obcych i znanych. Przenoszę się szybko jak myśl, mówiła. Od najmłodszych lat modliła się, by Bóg uchronił ludzi od katastrof i widziała, jak jej prośby działały. Te modlitwy są konieczne, nawet jeśli nie widać ich owoców, przekonywała. W wizjach widziała cierpiących na całym świecie, głodnych, chorych, umierających bez sakramentów. Niemal każdej nocy jestem w drodze, choć fizycznie leżę w łóżku. Nie rozumiem, jak to możliwe, ale Pan mi powiedział: modlitwa to realna pomoc. Jeśli nie możesz działać ciałem, działaj duchem. Emmerich opisywała swoje modlitwy jako duchową wędrówkę drogą krzyżową w Coesfeld. Podczas modlitwy 2 grudnia 1818 roku. Na pierwszej stacji modliła się za spowiadających się, widząc, jak umacniają się w postanowieniu czystego sumienia. Na drugiej za ubogich, którzy dzięki jej modlitwie zasnęli spokojnie, mimo głodu. Na trzeciej o pojednanie skłóconych małżonków, którzy się pogodzili. Na czwartej za podróżnego, który po upadku przeklął, lecz w końcu się pomodlił. Przed wstąpieniem do klasztoru, 1798 rok, doświadczyła mistycznego spotkania z Chrystusem w kaplicy. Została poproszona o wybór między kwiatowym wieńcem a koroną cierniową. Gdy wybrała koronę, poczuła dotkliwy ból, a na czole pojawiły się niewidoczne rany krwawiące przez lata. Choć starała się je ukryć, Brentano wielokrotnie obserwował krwawe ślady na jej twarzy. Podobne stygmaty występowały u innych świętych.
W klasztorze spotkały ją ciężkie próby. Wspólnota nie rozumiała jej niezwykłego powołania. W klasztorze Emmerich spotkała się z niezrozumieniem i zazdrością. Choć starała się ukrywać mistyczne łaski, siostry oskarżały ją o podsłuchiwanie, gdy odsłaniała ich ukryte myśli. Jej obecność drażniła wspólnotę, gdyż widziała naruszenia reguł zakonnych i przypominała o ślubach. Wielogodzinne modlitwy i łzy za grzechy świata uważano za przejaw egoizmu. Spowiednik zalecał jej częstszą komunię, gdyż pragnienie zjednoczenia z Bogiem wywoływało u niej fizyczne cierpienia. Oskarżano ją jednak o obłudę, wytykając chłopskie pochodzenie i brak posagu. Najboleśniejszym była świadomość, że stała się przyczyną grzechów innych. W 1802 roku ciężko zachorowała, a siostry, widząc jej słabość, uważały ją za przyszły ciężar klasztoru. Mimo to 13 listopada 1803 roku złożyła śluby. W ubogiej celi doświadczała mistycznej obecności Boga. Nocne rozmowy z Panem i spontaniczna pobożność budziły zgorszenie, lecz ona trwała w głębokim pokoju. Jej pragnienie Eucharystii było tak silne, że nieraz całymi nocami czuwała pod kościołem, aż kapłan z litości udzieli jej komunii. Największą pociechę Emmerich znajdowała w bliskości Najświętszego Sakramentu. Sprzątając kościół, czuła niewidzialną pomoc, a jej dusza nieustannie zwracała się ku tabernakulum. Choć cierpiała, widząc ataki na Eucharystię w oświeconych czasach, w modlitwie doświadczała głębokiej jedności z Bogiem, jak dziecko rozmawiające z Ojcem. Choroby stopniowo ograniczały jej możliwości, ale służyła siostrom jako pomocnica, spełniając najcięższe prace z radością. Przyjmowała cierpienia fizyczne i duchowe, w nawiasie w tym ból za grzeszny świat, jako dar, mówiąc: gdyby zazdrość nie była grzechem, aniołowie zazdrościliby nam tego przywileju cierpienia. Lekarskie zabiegi, które uważała za niepotrzebne, przysparzały jej dodatkowych męczarni. Gdybym wyjaśniła, co naprawdę przeżywam, uznano by mnie za obłąkaną i podawano więcej lekarstw. Mimo to poddawała się leczeniu, traktując je jako część Bożego planu. 3 grudnia 1811 roku klasztor Augustianek w Dülmen został zamknięty wraz z wieloma innymi. Kościół również zamknięto, mniszki rozproszono. Anna Katarzyna leżała chora, bez środków do życia. Jedna biedna dziewczyna, stróżka klasztorna, opiekowała się nią z litości. Im dwom oraz staruszkowi księdzu, ojcu Lambertowi, emigrantowi z Francji, mieszkającego w domku w murach klasztoru, pozwolono pozostać tam do wiosny 1812 roku. Emmerich była tak ciężko chora, że z trudem przeniesiono ją do innego pomieszczenia. Ojciec Lambert, sam chory i samotny, nie opuścił jej w potrzebie. Wszystko, co przez 10 lat obserwował w jej życiu wewnętrznym, zachowywał w bojaźni. Czuł się powołany, by strzec nieznanego ludziom skarbu, tajemnicy jej wizji, powierzonej mu przez Pana. Gdy musieli opuścić klasztor, przeniósł się z nią do domu wdowy Roters w Dülmen. Wynajął jej maleńki pokoik na parterze, wychodzący na ulicę. Z milczenia i ukrycia, poświęconego Bogu schronienia, Emmerich została wyrzucona bezradna na hałaśliwą ulicę, by rozpocząć nowy rozdział swoich wędrówek. Tu Anna Katarzyna
pozostawała do jesieni następnego roku. Jej obcowanie ze światem nadprzyrodzonym stawało się coraz silniejsze i stałe. Pan przygotowywał swoją służebnicę do tego, czego nawet nie podejrzewała. Zbawiciel pragnął wycisnąć na swojej pokornej służebnicy znaki swego krzyża i swego ukrzyżowania, swych świętych ran. Ta tajemnica, która była niegdyś zgorszeniem dla Żydów i głupstwem dla Greków, także i dziś dla wielu tak zwanych chrześcijan, jest zgorszeniem i głupstwem. Od najmłodszych lat Anna Katarzyna błagała Zbawiciela, by wyrył na jej sercu znak krzyża, by nigdy nie zapomniała o Jego nieskończonej miłości do nas. Teraz, gdy rewolucja znów wyrzuciła ją z klasztoru w świat, Emmerich jeszcze goręcej modliła się do Pana o tę łaskę. Lecz Anna Katarzyna nigdy nie myślała o zewnętrznym i widocznym znamieniu. 22 sierpnia 1812 roku modliła się z rozpostartymi ramionami, pogrążona w ekstazie. Ujrzała młodzieńca promieniującego światłem. Tak zwykle widziała Pana. Gdy zbliżył się do niej, prawą ręką nakreślił znak krzyża na jej ciele. I nawet nie podejrzewała, że znak krzyża pozostał na jej ciele na kształt znamienia. Oba ramiona miały szerokość połowy małego palca, a długość około 3 małych palców. Później w miejscu niebiańskiego znaku skóra często puchła, jak po oparzeniu. Czasem otwierała się rana i sączyła krew. Emmerich przez pewien czas nic nie zauważyła i nikt nie znał ukrytego znaczenia krzyża. Po kilku tygodniach Anna Katarzyna znów się modliła i ujrzała Pana w tej samej postaci. Podał jej prawą ręką mały krzyż wielkości 3 małych palców. Emmerich wzięła krzyż i z miłością przycisnęła go do piersi. Krzyż wydał jej się biały i miękki jak wosk. Gdy później poszła do ogrodu z jedną z sąsiadek, padła bez przytomności, a ból w piersi nasilał się. Anna ujrzała na piersi znak krzyża, koloru czerwonego, dość głęboki. Jej towarzyszka również go zobaczyła i opowiedziała o tym innym. 1 listopada Emmerich wyszła z domu po raz ostatni i ledwo dotarła do kościoła. Przez kolejne 2 miesiące była bliska śmierci i przyjęła wszystkie sakramenty dla umierających. W Boże Narodzenie na jej piersi widniały wizerunki 2 krzyży. Z jednego krew sączyła się prawie zawsze w środy, z małymi wyjątkami. Jeśli na pierś położono papier, odbijał się na nim czerwono zabarwiony krzyż. Do 1814 roku zjawisko to stało się rzadsze, a potem zniknęło. Pojawiała się tylko słaba czerwoność w dni Wielkiego Tygodnia, w piątek. Lecz przestano na to zwracać uwagę. Taka pieczęć krzyża obserwowana była w życiu niektórych świętych i błogosławionych. W ostatnich dniach 1812 roku nastąpiła stygmatyzacja. 20 grudnia około 3 po południu Anna Katarzyna leżała ze skrzyżowanymi rękami, nieruchoma, pogrążona w ekstazie. Święta, kontemplując mękę pańską, płomiennie się modliła, prosząc o łaskę uczestnictwa w Jego cierpieniach. 5 razy wypowiedziała Ojcze Nasz na pamiątkę 5 ran Zbawiciela i poczuła głęboką jedność z Panem. Nagle ujrzała światło spływające z sufitu jej skromnej izdebki. W centrum tego światła ujrzała ukrzyżowanego Zbawiciela. Jego rany
jaśniały jak lśniące sfery. Serce Emmerich przepełniły ból i jednocześnie radość. Na widok 5 ran Pana jej pragnienie doświadczenia cierpień Syna Bożego stało się tak niepowstrzymane, tak silne, że jakby rwało się ku Jego ranom na rękach, nogach i boku. Promienie wychodzące z ukrzyżowanego łączyły się w ostrze włóczni i w tej samej chwili krople krwi pojawiły się na otrzymanych przez nią ranach. Jej ekstaza trwała jeszcze długo, a gdy Emmerich ocknęła się, dziwiła się, że jej skrzyżowane ręce zmieniły pozycję. Jej zdumienie wzrosło niezmiernie, gdy ujrzała na swoich rękach, nogach i boku krew. Córka gospodyni domu, dziewczynka, weszła do pokoju i zauważyła ślady krwi na rękach siostry Emmerich. Anna Katarzyna opowiedziała jej o tym, co się stało, błagając, by nikomu o tym nie mówiła. Po stygmatyzacji czuła, że jakaś dziwna przemiana zaszła w całej jej istocie. Wydawało jej się, że zmienił się zwykły obieg krwi, a krew płynęła ku ranom. Ojciec Lindberg przyszedł do niej 31 grudnia z Najświętszym Sakramentem i po raz pierwszy zobaczył rany na zewnętrznej stronie dłoni, o czym powiedział ojcu Lambertowi. Stary ojciec Lambert, zmęczony życiem i pogrążony w nieustannym niepokoju, szczególnie po zamknięciu klasztoru, błagał Emmerich, by nikomu nie mówiła o swoich wizjach i o wszystkim niezwykłym w jej życiu, by nie narazić siebie i jej na nowe kłopoty. Sam był głęboko przekonany o jej świętości i nadprzyrodzonym pochodzeniu jej wizji. Obaj kapłani początkowo odnosili się z niedowierzaniem do jej ran, lecz widząc, że nie goją się, postanowili milczeć, obawiając się wzbudzić powszechną uwagę. Sama Anna Katarzyna była niezmiernie szczęśliwa i ze wszystkich sił starała się ukrywać swoje cierpienia. Ojciec Lambert prowadził jednak dla siebie notatki o tym niezwykłym wydarzeniu, z których wynika, że w piątki z ran sączyła się krew. Pokora nie pozwalała Emmerich mówić o sobie. Gdy jednak ktoś z duchowieństwa pytał ją, skąd wzięły się jej rany, odpowiadała po prostu: wydaje mi się, że od Boga. Stygmatyzacja występowała u wielu osób w historii Kościoła po świętym Franciszku. Ostatnia stygmatyzowana mniszka, Weronika, zmarła w 1727 roku i została kanonizowana w 1831. Jednak wkrótce w mieście rozeszła się wieść o ranach na rękach, nogach i boku Emmerich. Opowiedziała o tym córka organisty, która wstąpiła do klasztoru razem z Anną Katarzyną. Natychmiast lekarze poddali jej ciało badaniom medycznym i powiadomili duchowieństwo. Przybyli wikariusz von Droste, dziekan Overberg i radca medyczny von Drüffel, aby potwierdzić to, co się wydarzyło. Przekonali się, że fakt stygmatyzacji był niezaprzeczalny i że nie mogło być najmniejszych wątpliwości co do jego autentyczności. O oszustwie ze strony siostry Emmerich nie mogło być mowy. Mimo to wikariusz uznał za konieczne przeprowadzenie bardziej szczegółowego dochodzenia, aby zdjąć z duchowieństwa wszelkie podejrzenia o protegowanie domniemanego oszustwa. Wydał nawet polecenie, by lekarz Krauthausen dołożył wszelkich starań, aby wyleczyć rany. Jednak wszystkie wysiłki doktora okazały się daremne. Wówczas postanowiono ustanowić nad Emmerich stały nadzór.
zarówno w dzień, jak i w nocy. Nadzór ten powierzono zaufanym obywatelom Dülmen i trwał od 10 do 19 lipca 1813 roku. W rezultacie wszyscy obserwatorzy jednogłośnie stwierdzili, że o oszustwie nie mogło być mowy. Rany pozostawały ciągle w tym samym stanie, nie gojąc się, nie zabliźniając i nie ropiejąc. Obserwujący zauważyli, że Emmerich poza niewielką ilością płynów nie przyjmowała pokarmów. W kwietniu 1813 roku siostrę Emmerich odwiedził nawet protestancki lekarz, dr Rufus. Oto jego świadectwo. To, co ujrzałem, wprawiło mnie w osłupienie. O oszustwie nie można w żadnym wypadku myśleć. Jej religijne usposobienie, jej piękna, pobożna twarz, bojaźń Boża, radosne oddanie całego swojego życia woli Bożej, wreszcie sam stan ran świadczyły o ich cudownym pochodzeniu. Nie da się ich wytłumaczyć siłą wyobraźni, sugestii ani czymkolwiek innym. Moim zdaniem pochodzenie ran jest nadprzyrodzone. A jednak Pan pozwolił, aby w tej sprawie przeprowadzono jeszcze bardziej szczegółowe śledztwo, dochodzenie ze strony władz świeckich. I dzięki tej ostatniej próbie autentyczność stygmatów została udowodniona z całkowitą oczywistością. W 1819 roku Annę Katarzynę Emmerich siłą zabrano z jej mieszkania i otoczenia. Przewieziono do obcego domu i przez 22 dni poddano najbardziej bolesnym badaniom. Lekarze bez wątpienia mieli nadzieję odkryć oszustwo i wymusić jej przyznanie się. Jednak wszystkie wysiłki okazały się daremne. Medycy musieli pozostawić współczesnym i potomnym dowody, że nie da się znaleźć naturalnych przyczyn i wyjaśnień dla tego zjawiska. Przepowiednie dotyczące Kościoła katolickiego i papieży. 22 marca 1820 rok. Widziałam bardzo wyraźnie błędy, odstępstwa i niezliczone grzechy ludzi. Widziałam głupotę i złość ich czynów, sprzecznych z całą prawdą i rozumem. Byli wśród nich kapłani, a ja znosiłam chętnie moje cierpienie, aby mogli powrócić do lepszego umysłu. 12 kwietnia 1820 roku. Miałam kolejne widzenie wielkiego ucisku. Wydaje mi się, że od duchowieństwa zażądano ustępstwa, którego nie można było spełnić. Widziałam wielu starszych kapłanów, szczególnie jednego, który gorzko płakał. Kilku młodszych również płakało, ale inni, letni spośród nich, chętnie uczynili to, czego żądano. To było tak, jakby ludzie dzielili się na dwa obozy. Lipiec 1820 rok. Widziałam Ojca Świętego, otoczonego zdrajcami i pogrążonego w wielkim udręczeniu z powodu Kościoła. Miał wizje i objawienia w godzinie największej potrzeby. Widziałam wielu dobrych i pobożnych biskupów, ale byli słabi i chwiejni. Ich tchórzostwo często brało górę. Następnie ujrzałam ciemność rozprzestrzeniającą się wokół ludzi, którzy już nie szukali prawdziwego Kościoła. Sierpień do października 1820 rok. Widzę więcej męczenników, nie teraz, ale w przyszłości. Widziałam, jak tajna sekta
Nieustannie podkopuje wielki kościół. W ich pobliżu ujrzałam straszliwą bestię wychodzącą z morza. Na całym świecie dobrzy i pobożni ludzie, szczególnie duchowieństwo, byli nękani, uciskani i wtrącani do więzień. Miałam przeczucie, że pewnego dnia staną się męczennikami. Gdy Kościół został w większości zniszczony przez tajną sektę masonów, a tylko sanktuarium i ołtarz wciąż stały, ujrzałam niszczycieli wchodzących do kościoła wraz z bestią. Tam spotkali kobietę o szlachetnej postawie, która wydawała się być brzemienna, ponieważ szła powoli. Na ten widok wrogowie ogarnięci zostali przerażeniem, a bestia nie mogła już zrobić ani kroku naprzód. Wysunęła swoją szyję w stronę kobiety, jakby chciała ją pożreć, lecz kobieta odwróciła się i pochyliła w stronę ołtarza, dotykając głową ziemi. Wówczas ujrzałam, jak bestia ucieka z powrotem w stronę morza, a wrogowie pierzchali w największym zamieszaniu. Następnie zobaczyłam w oddali zbliżający się wielki legion. Na pierwszym planie widziałam mężczyznę na białym koniu. Więźniowie zostali uwolnieni i przyłączyli się do nich. Wszyscy wrogowie byli ścigani. Potem zobaczyłam, że kościół szybko odbudowywano, a był on najwspanialszy niż kiedykolwiek wcześniej. W nawiasie po ostrzeżeniu z miliardami nawróconych. 10 sierpnia 1820 rok. Widzę Ojca Świętego w wielkiej udręce. Mieszka w innym pałacu niż przedtem i dopuszcza do siebie tylko ograniczoną liczbę przyjaciół. Obawiam się, że Ojciec Święty będzie musiał znosić jeszcze wiele prób przed swoją śmiercią. Widzę, że fałszywy kościół ciemności czyni postępy i dostrzegam jego przerażający wpływ na ludzi. Ojciec Święty i Kościół są naprawdę w tak wielkiej niedoli, że trzeba błagać Boga dniem i nocą. Powiedziano mi, bym dużo modliła się za Kościół i papieża. Ludzie muszą się gorliwie modlić o wyplenienie, wykorzenienie Kościoła ciemności. Ostatniej nocy zostałam przeniesiona do Rzymu, gdzie Ojciec Święty pogrążony w smutku wciąż się ukrywa, by uniknąć niebezpiecznych żądań, w nawiasie skierowanych wobec niego. Jest wciąż bardzo słaby i wyczerpany smutkami, troskami i modlitwą. Teraz może ufać tylko nielicznym. To głównie dlatego się ukrywa, ale wciąż ma przy sobie starszego kapłana, który jest pełen prostoty i pobożności. To jego przyjaciel, a z powodu jego prostoty nie uważano, że warto go usunąć. Lecz ten człowiek otrzymuje od Boga wiele łask. Widzi i zauważa bardzo wiele rzeczy, które wiernie przekazuje Ojcu Świętemu. Zostało mi polecone, bym podczas jego modlitwy wskazała mu zdrajców i złoczyńców, którzy znajdowali się wśród wysokich rangą sług żyjących blisko niego, aby został o tym poinformowany. 25 sierpnia 1820 rok. Nie wiem, w jaki sposób zostałam ostatniej nocy przeniesiona do Rzymu, ale znalazłam się koło kościoła Santa Maria Maggiore i ujrzałam wielu biednych ludzi pogrążonych w wielkim smutku i niepokoju, ponieważ papieża nie było widać nigdzie, a także z powodu zamętu i niepokojących pogłosek w mieście. Ci ludzie nie wydawali się spodziewać, że drzwi kościoła zostaną otwarte. Chcieli tylko modlić się na zewnątrz.
Wewnętrzne przynaglenie przywiodło ich tam indywidualnie, lecz ja byłam w kościele i otworzyłam drzwi. Weszli do środka, zaskoczeni i przestraszeni, ponieważ drzwi się otworzyły. Wydaje mi się, że stałam za drzwiami i nie mogli mnie zobaczyć. W kościele nie odprawiano nabożeństwa, ale lampy sanktuarium były zapalone. Ludzie modlili się w całkowitym spokoju. Wtedy ujrzałam objawienie się Matki Bożej, która powiedziała, że ucisk będzie bardzo wielki. Dodała, że ludzie muszą się żarliwie modlić z wyciągniętymi ramionami, choćby tylko na czas odmówienia 3 Ojcze Nasz. W ten sposób jej Syn modlił się za nich na krzyżu. Muszą wstawać o 12 w nocy i modlić się w ten sposób i muszą wciąż przychodzić do kościoła. Muszą modlić się przede wszystkim o to, by Kościół ciemności opuścił Rzym. Ona, święta Matka, powiedziała wiele innych rzeczy, których bolesne jest przytaczanie. Powiedziała, że gdyby choć jeden kapłan mógł sprawować bezkrwawą ofiarę, tak godnie i z takim usposobieniem jak apostołowie, mógłby odwrócić wszystkie nadchodzące nieszczęścia. O ile mi wiadomo, ludzie w kościele nie widzieli objawienia, ale musieli być poruszeni czymś nadprzyrodzonym, bo gdy tylko święta dziewica powiedziała, że muszą modlić się do Boga z wyciągniętymi ramionami, wszyscy podnieśli ręce. Byli to wszyscy dobrzy i pobożni ludzie, którzy nie wiedzieli, gdzie szukać pomocy i przewodnictwa. Nie było wśród nich zdrajców ani wrogów, a jednak bali się nawzajem. Można sobie wyobrazić, jak wyglądała ta sytuacja. 10 września 1820 rok. Ujrzałam kościół świętego Piotra. Został zniszczony, oprócz sanktuarium i głównego ołtarza. Święty Michał zstąpił do kościoła, odziany w zbroję, i zatrzymał się, grożąc mieczem wielu niegodnym pasterzom, którzy chcieli wejść. Ta część kościoła, która została zniszczona, została szybko ogrodzona lekkim drewnem, aby boska liturgia mogła być sprawowana jak należy. Następnie z całego świata przybyli kapłani i świeccy i odbudowali kamienne mury. Ponieważ niszczyciele nie byli w stanie poruszyć ciężkich kamieni fundamentowych. I wtedy zobaczyłam, że kościół został szybko odbudowany i był wspanialszy niż kiedykolwiek wcześniej. 12 września 1820 rok. Widziałam, jak budowano dziwny kościół, wbrew wszelkim zasadom. Żadni aniołowie nie nadzorowali prac budowlanych. W tym kościele nic nie pochodziło z wysoka. Był tylko podział i chaos. To prawdopodobnie kościół ludzkiego stworzenia, podążający za najnowszą modą, podobnie jak nowa heterodoksyjna świątynia Rzymu, która wydaje się być tego samego rodzaju. Znowu ujrzałam tę dziwną, wielką świątynię, którą tam w Rzymie budowano. Nie było w niej nic świętego. Widziałam to, gdy jednocześnie obserwowałam ruch prowadzony przez duchownych, w którym uczestniczyli aniołowie, święci i inni chrześcijanie. Ale tam, w dziwnej wielkiej świątyni, cała praca wykonywana była mechanicznie, to jest według sztywnych reguł i schematów. Wszystko działo się zgodnie z ludzkim rozumem. Widziałam różnego rodzaju ludzi, przedmioty, doktryny i opinie. Było w tym coś pysznego, zarozumiałego,
i gwałtownego i wydawali się być bardzo skuteczni. Nie widziałam ani jednego anioła, ani jednego świętego pomagającego w tej pracy, lecz daleko w tle ujrzałam siedzibę okrutnego ludu, uzbrojonego w włócznie i zobaczyłam śmiejącą się postać, która powiedziała: budujcie tak solidnie, jak tylko możecie, my i tak to zburzymy. Zobaczyłam, że wiele narzędzi w nowym kościele, takich jak włócznie i strzały, miało być użytych przeciwko żywemu kościołowi. Każdy wnosił coś innego: pałki, kije, pompy, maczugi, kukiełki, lustra, trąbki, rogi, miechy, przeróżne rzeczy. W jaskini poniżej, w nawiasie zakrystii, niektórzy ludzie ugniatali chleb, ale nic z tego nie wyszło, nie rósł. Mężczyźni w krótkich pelerynach znosili drewno na stopnie ambony, aby rozpalić ogień. Dmuchali, pufali i ciężko pracowali, ale ogień nie chciał płonąć. Wszystko, co wyprodukowali, to dym i swąd. Następnie wybili dziurę w dachu i wypuścili rurę, ale dym nie chciał się unosić i całe miejsce stało się czarne i duszne. Niektórzy dmuchali w rogi tak gwałtownie, że łzy płynęły im z oczu. Wszystko w tym kościele należało do ziemi, wracało do ziemi. Wszystko było martwe, dziełem ludzkiej zręczności, kościołem najnowszego stylu, kościołem ludzkiego wymysłu, jak nowa, heterodoksyjna świątynia w Rzymie. 27 września 1820 rok. Ujrzałam godne pożałowania rzeczy. Uprawiano hazard, pito i rozmawiano w kościele. Zalecano się także do kobiet. Wszelkiego rodzaju obrzydliwości były tam popełniane. Kapłani na wszystko pozwalali i odprawiali msze z wielką niegodnością. Widziałam, że niewielu z nich było jeszcze pobożnych i tylko nieliczni mieli zdrowy pogląd na rzeczy. Widziałam też Żydów stojących pod kruchtą kościoła. Wszystko to sprawiło mi wielki smutek. 1 października 1820 rok. Kościół jest w wielkim niebezpieczeństwie. Musimy się modlić, aby papież nie opuścił Rzymu. Wynikłoby z tego niezliczone zło. Teraz czegoś od niego żądają. Protestancka doktryna i doktryna schizmatyckich Greków mają się rozprzestrzeniać wszędzie. Teraz widzę, że w tym miejscu, Rzymie, Kościół jest tak podstępnie podkopywany, że pozostało tam ledwie 100 kapłanów, którzy nie dali się zwieść. Wszyscy pracują na rzecz zniszczenia, nawet duchowieństwo. Wielka dewastacja jest już bliska. W tych dniach wiara bardzo osłabnie i zostanie zachowana tylko w niektórych miejscach. Mały, czarny człowiek w Rzymie, którego tak często widzę, ma wielu pracujących dla niego, którzy nie wiedzą wyraźnie, w jakim celu. On też ma swoich agentów w nowym czarnym kościele. Jeśli papież opuści Rzym, wrogowie Kościoła zyskają przewagę. Widzę małego czarnego człowieka w jego własnym kraju, dokonującego wielu kradzieży i fałszerstw. Religia jest tam tak zręcznie podważana i duszona, że pozostało zaledwie 100 wiernych kapłanów. Nie potrafię powiedzieć, jak to się dzieje, ale widzę, jak mgła i ciemność narastają. Wszystko musi być wkrótce odbudowane, bo wszyscy
Nawet duchowni pracują nad zniszczeniem. Ruina jest bliska. Dwaj wrogowie Kościoła, którzy stracili swojego wspólnika, są zdecydowani zniszczyć pobożnych i uczonych ludzi, którzy stoją im na drodze. 4 października 1820 rok. Gdy zobaczyłam kościół świętego Piotra w ruinach i sposób, w jaki tak wielu duchownych samych zajętych było tym dziełem zniszczenia, nikt nie chciał tego robić otwarcie w obecności innych. Byłam w takiej rozpaczy, że zawołałam do Jezusa z całych sił, błagając o Jego miłosierdzie. Wtedy ujrzałam przed sobą niebieskiego oblubieńca, który długo do mnie mówił. Powiedział między innymi, że to przeniesienie Kościoła z jednego miejsca na drugie oznacza, że wydawać się będzie, iż całkiem upada, lecz on powstanie, nawet gdyby pozostał tylko jeden katolik. Kościół znów zwycięży, ponieważ nie opiera się na ludzkich radach i rozumie. Pokazano mi, że prawie nie pozostało już chrześcijan w dawnym znaczeniu tego słowa. 7 października 1820 rok. Gdy przechodziłam przez Rzym ze świętym Franciszkiem i innym świętym, zobaczyliśmy wielki pałac, pochłonięty płomieniami od góry do dołu. Bardzo się bałam, że mieszkańcy spłoną, ponieważ nikt nie przyszedł ugasić pożaru. Gdy jednak podeszliśmy bliżej, ogień przygasł i zobaczyliśmy poczerniały budynek. Przeszliśmy przez wiele wspaniałych komnat, nietkniętych ogniem, aż w końcu dotarliśmy do papieża. Siedział w ciemności i spał w dużym fotelu. Był bardzo chory i słaby. Nie mógł już chodzić. Duchowni z wewnętrznego kręgu wydawali się nieszczerzy i pozbawieni gorliwości. Nie podobali mi się. Powiedziałam papieżowi o biskupach, którzy wkrótce mają być wyznaczeni. Powiedziałam mu też, że nie powinien opuszczać Rzymu. Jeśli to zrobi, nastąpi chaos. Uważał, że zło jest nieuniknione i że powinien odejść, aby ocalić wiele rzeczy poza sobą. Był bardzo skłonny opuścić Rzym i nalegano na niego, aby to zrobił. Papież wciąż jest w wielu rzeczach przywiązany do spraw tego świata. Kościół jest całkowicie odizolowany i jakby całkowicie opuszczony. Wydaje się, że wszyscy uciekają. Wszędzie widzę wielką nędzę, nienawiść, zdradę, urazę, zamęt i całkowitą ślepotę. O miasto, o miasto, co ci grozi? Nadchodzi burza, bądźcie czujni. 1 czerwca 1821 rok. Wśród najdziwniejszych rzeczy, które widziałam, były długie procesje biskupów. Ich myśli i wypowiedzi były mi ukazywane przez obrazy wychodzące z ich ust. Ich winy wobec religii objawiały się poprzez zewnętrzne deformacje. Kilku miało tylko ciało z ciemną chmurą mgły zamiast głowy. Inni mieli tylko głowę. Ich ciała i serca były jak gęste opary. Niektórzy byli kulawi, inni sparaliżowani, jeszcze inni spali lub zataczali się. Widziałam, jak sądzę, prawie wszystkich biskupów świata, ale tylko nieliczni byli całkowicie zdrowi. Widziałam także Ojca Świętego, bogobojnego i modlącego się. Jego wygląd nie pozostawił nic do życzenia, ale był osłabiony starością i wielkim cierpieniem. Jego głowa kołysała się na boki
i opadała na pierś, jakby zasypiał. Często mdlał i wydawało się, że umiera. Lecz gdy się modlił, często był pocieszany przez niebiańskie objawienia. Wtedy jego głowa była wyprostowana, ale gdy tylko opadła znowu na pierś, widziałam wielu ludzi szybko rozglądających się na boki, to znaczy w kierunku świata. Wtedy zobaczyłam, że wszystko, co związane z protestantyzmem, stopniowo zyskiwało przewagę, a religia katolicka popadała w całkowitą dekadencję. Większość kapłanów dała się zwieść błyskotliwej, lecz fałszywej wiedzy młodych nauczycieli i wszyscy przyczyniali się do dzieła zniszczenia. W tych dniach wiara bardzo upadnie i zostanie zachowana tylko w niektórych miejscach, w nielicznych chatach i w kilku rodzinach, które Bóg ochronił przed katastrofami i wojnami. 1820 do 1821. Widziałam także różne regiony ziemi. Mój przewodnik, Jezus, wymienił Europę i wskazując na mały, piaszczysty region, wypowiedział te słowa. Oto Prusy, wschodnie Niemcy, wróg. Następnie pokazał mi inne miejsce na północy i powiedział: to Moskwa, ziemia Moskwy, niosąca wiele zła. Widzę wielu ekskomunikowanych duchownych, którzy wydają się tym nie przejmować, a nawet nie są tego świadomi, a jednak są ekskomunikowani, ilekroć współpracują z przedsięwzięciami, wstępują do stowarzyszeń i przyjmują opinie, na które rzucono anatemę. Stają się masonami. Można przez to zobaczyć, że Bóg potwierdza dekrety, rozkazy i zakazy wydane przez głowę Kościoła i że utrzymuje je w mocy, nawet jeśli ludzie nie przejmują się nimi, odrzucają je lub wyśmiewają. 22 kwietnia 1823 rok. Widziałam, że wielu pasterzy dało się pochłonąć ideom niebezpiecznym dla Kościoła. Budowali wielki, dziwny i ekstrawagancki Kościół. Wszyscy mieli być do niego dopuszczeni, aby się zjednoczyć i mieć równe prawa ewangelicy, katolicy, sekty wszelkiego rodzaju. Taki miał być nowy Kościół. Lecz Bóg miał inne plany. Widzę, że gdy zbliża się drugie przyjście Chrystusa, zły kapłan wyrządzi Kościołowi wiele szkód. Gdy czas panowania Antychrysta będzie bliski, pojawi się fałszywa religia, która sprzeciwi się jedności Boga i Jego Kościoła. Spowoduje to największą schizmę, jaką świat kiedykolwiek znał. Im bliżej końca czasów, tym bardziej rozprzestrzeni się na ziemi ciemność szatana, tym większa będzie liczba dzieci zepsucia, a liczba sprawiedliwych odpowiednio zmaleje. Zbudowali wielki, osobliwy, ekstrawagancki Kościół, który miał objąć wszystkie wyznania z równymi prawami, ewangelików, katolików i wszystkie denominacje, prawdziwą komunię nieświętych z jednym pasterzem i jedną owczarnią. Miał być papież opłacany, bez posiadłości. Wszystko było przygotowane, wiele rzeczy ukończonych, ale zamiast ołtarza były tylko obrzydliwość i spustoszenie. Taki miał być nowy Kościół i to dla niego podpalono stary. Lecz Bóg zaplanował inaczej. Przybyłam do kościoła Piotra i Pawła i ujrzałam mroczny świat udręki, zamętu i zepsucia, przez który przebijały niezliczone łaski od tysięcy świętych,
którzy tam spoczywają. Widziałam fatalne konsekwencje tego podrobionego kościoła. Widziałam, jak rośnie. Widziałam heretyków wszelkiego rodzaju tłumnie przybywających do miasta. Widziałam coraz większą letniość duchowieństwa, krąg ciemności coraz bardziej się rozszerzający. Znowu ujrzałam pośród tych klęsk 12 nowych apostołów, pracujących w różnych krajach, nie znających się nawzajem, każdy otrzymujący strumienie żywej wody z wysoka. Wszyscy wykonywali to samo dzieło. Nie wiedzieli, skąd otrzymują swoje zadania, ale gdy jedno było skończone, kolejne było już gotowe. Żydzi powrócą do Palestyny i staną się chrześcijanami pod koniec świata. 22 października 1822 rok. Nadejdą bardzo złe czasy, gdy niekatolicy sprowadzą wielu ludzi na manowce. Powstanie wielkie zamieszanie. Widziałam także bitwę. Wrogowie byli znacznie liczniejsi, ale mała armia wiernych ścięła całe szeregi żołnierzy wroga. Podczas bitwy Najświętsza Maryja Panna stała na wzgórzu, ubrana w zbroję. To była straszna wojna. Na końcu tylko nieliczni wojownicy słusznej sprawy przeżyli, ale zwycięstwo było ich. Wielka, niewidzialna wstęga, starożytny znak kosmicznej odpłaty, zawiśnie nad światem i dosięgnie każdego, kto dopuścił się zdrady, ponieważ narody, które zrezygnowały z zasad duchowych i oddały się wyłącznie ziemskiemu posiadaniu i rozkoszom, pod koniec wielkiej wojny zniszczą to, co dotąd było dla nich ogromną wartością życia. Gdy na ziemi nastąpi przemiana i najstraszliwsza katastrofa ludzkości pozostanie za nami, zwiastunem nowego dobra i wiecznego światła stanie się pojawiająca się na niebie szmaragdowa gwiazda. Wtedy wszyscy żyjący nabiorą pewności, że sprawiedliwość na ziemi została przywrócona. W nowej erze wielkiej przemiany szmaragdowa gwiazda będzie rosnąć i stawać się coraz jaśniejsza, tak, że będzie można ją nieustannie obserwować na niebie jako znak nadziei i zaufania dany ludzkości na wszystkie przyszłe czasy. Gdy ciemność coraz bardziej narastała, a niepokój ogarnął wszystkich, ludzie zachowywali milczenie. Widziałam Pana, opuszczonego i pozbawionego wszelkiej pociechy, boskiej i ludzkiej. Ten smutek jest niewyrażalny, a Chrystus go znosił. Podczas tych cierpień na krzyżu Chrystus wyjednał dla nas moc, by nigdy nie upaść wśród udręki skrajnego opuszczenia. Swoim darem uczynił dla nas bogaty skarb, ponieważ złożył w ofierze swoją osobę, swoje życie, trudy, cierpienia, a także niewypowiedzianie gorzkie uczucie z powodu ludzkiej niewdzięczności. Wówczas sporządził przed Bogiem testament i pozostawił wszystkie swoje zasługi Kościołowi, które są przeznaczone dla grzeszników. Myślał o wszystkich ludziach, którzy mają być tutaj na ziemi aż do skończenia świata. Modlił się także za heretyków, którzy sądzili, że jako Bóg nie czuje swoich cierpień. Zaświadczył o swoim opuszczeniu okrzykiem na krzyżu i tym samym dał prawo również wszystkim strapionym,
którzy w duszy uważają Boga za Ojca, by zwracali się do Niego.